Nazywam się Grzegorz Mazur, w Juwik pełnię rolę dyrektora technicznego. Nazywam się Bartek Śliwa, jestem liderem prawie 100-osobowego zespołu posiadającego wszystkie potrzebne kompetencje, by dowieść w pełni funkcjonalny produkt cyfrowy. Tomasz Sobczak, kierownik kilkudziesięcioosobowego zespołu, który składa się nie tylko i wyłącznie z programistów, ale z rzeszy specjalistów, od analityków, kierowników projektu, testerów automatycznych, manualnych i dostarczający produkty pod klucz. Reprezentuję filar Software Development, gdzie zajmujemy się przede wszystkim wytwarzaniem oprogramowania. Wytwarzamy aplikacje webowe, mobilne, desktopowe i integracje chmurowe i hybrydowe. W Euwiku zajmujemy się projektami w zasadzie z każdej branży. Wykonujemy projekty przede wszystkim w branżach produkcyjnej, multimedialnej, automotive, finansowej, fintech, a także w branży konstrukcyjnej i budowlanej. Wyróżniamy metodyki zwinne oraz metodyki klasyczne. Do metodyk klasycznych zaliczamy metodykę Prince2, PMI, PMBOK, a także klasyczny Waterfall. Do metodyk zwinnych zaliczamy przede wszystkim metodykę Agile, Scrum oraz Kanban. Bardziej leży mi podejście zwinne, tak zwane agile'owe, z wykorzystaniem frameworków takich jak Scrum czy Kanban, gdzie to zespół odpowiada w pełni za to, co dostarcza, jest odpowiedzialny za komunikację bezpośrednio z product ownerem, którym z reguły jest przedstawiciel naszego klienta i w sposób kolaboratywny współpracują z nim, by razem dostarczyć wartość biznesową dla klientów naszego klienta. Coraz częściej Scrum wypiera metodyki klasyczne typu Waterfall czy Prince2 z uwagi na to, że projekty realizowane są w podejściu zwinnym, a klienci oczekują nas większej elastyczności. Dosyć często stosujemy wciąż tradycyjne, tak zwany waterfall. Wynika to głównie z charakterystyki projektów, które polegają na tym, że nasze rozwiązanie jest jednym z wielu elementów dostarczanych za jednym razem. Natomiast jeżeli chodzi o samo wytwarzanie, czy to specyfikacji systemu, czy to kolejnych funkcjonalności, tutaj dosyć często jesteśmy w stanie przekonać klienta do tego, żeby w sposób zwinny z nami współpracować. Podzieliłbym kluczowe kompetencje na dwa obszary. Jeden to wiedzy domenowej, którą posiadam, ale którą zawsze chętnie rozwijam. Stąd bardzo często wizyty w siedzibie klienta, tam gdzie faktycznie będzie wdrażane oprogramowanie. Dzięki temu po pierwsze wydaje mi się, że umiem nawiązać język wspólny z klientem, ale daję też taki spokój zespołowi dzięki umiejętności translacji tych wymagań od strony klienta na nasze rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o takie kompetencje zespołowe, które budują zespół, to moim zdaniem kluczowe jest i staram się zawsze w tym poprawiać, no to zawsze jest co do poprawy, to opanowanie i determinacja. To tak naprawdę najistotniejsze, to znaczy się dać wsparcie zespołowi, ale pozwalając mu w dużym stopniu rozwiązywać problemy, które stają na drodze, bo nie jestem zwolennikiem bycia superbohaterem. Jestem zwolennikiem tego, żeby to zespół się budował, a ja mam mu tylko usuwać pewne przeszkody z drogi. Staram się być na bieżąco z trendami rynkowymi, interesuję się nowoczesnymi technologiami, w szczególności chmurowymi. Biorę także udział w tworzeniu biuletynów firmowych, a także uczestniczę w standaryzacji procesów w firmie. Jeśli chodzi o kluczowe kompetencje, bardziej mogę powiedzieć przez pryzmat swój niż przez pryzmat czysto stanowiskowy. Wydaje mi się, że jedną z najważniejszych cech jest umiejętność zaufania swojemu zespołowi, oddania im decyzyjności, nieprzeszkadzania i po prostu wiara w to, że są to po prostu kumaci ludzie, którzy temat ogarną lepiej niejednokrotnie niż sam bym to zrobił. Trudno jest wybrać jeden najciekawszy projekt, aczkolwiek pewnie tym ciekawie brzmiącym jest
zestaw aplikacji, które wykonaliśmy dla naszego szwedzkiego klienta notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Szwecji, który to służył do pomocy w wykrywaniu raka trzustki na podstawie próbek krwi. Jednym z ciekawych projektów, jakie realizowaliśmy, ciekawym zarówno od strony technicznej, jak i od strony budowania zespołu, jest wdrożenie w pełni zautomatyzowanego magazynu. Ciekawy technicznie, dlatego że nasz system jest tam odpowiedzialny za koordynację wielu urządzeń automatyki przemysłowej. Proces faktycznie w pełni został zautomatyzowany od momentu wyładowania z przysłowiowego tira palety z surowcem, poprzez zupełne zautomatyzowanie umieszczenia, zidentyfikowania tego produktu, umieszczenia go w magazynie, a później zgodnie z potrzebami linii produkcyjnych dostarczania w pełni automatycznie do linii produkcyjnych, do odpowiednich stanowisk. Najciekawszy projekt, jaki zrealizowaliśmy, to projekt dla firmy Empik Music. Byliśmy w stanie zrealizować projekt w czasie i w budżecie. Jak udało nam się to osiągnąć? Przede wszystkim bardzo duże doświadczenie w branży multimedialnej. Znajomość modelu danych, znajomość formatów, ale także umiejętność szybkiego wytwarzania backendu aplikacji, API oraz aplikacji mobilnych. Zaangażowaliśmy także najlepszych designerów po to, żeby stworzyć najlepszy interfejs użytkownika. Byliśmy również odpowiedzialni za dostawy z katalogu e-muzyki, których źródłowe pliki łącznie ważą ponad 2 petabajty danych. Następnie wykonywaliśmy importy do systemu Empik Music, gdzie na start przewidziane było ponad 5 milionów utworów. Odpowiadaliśmy za ten projekt kompleksowo, czyli nie tylko wykonywaliśmy aplikacje i backend, ale również wszelkiego rodzaju integracje. Moim zdaniem największym osiągnięciem, czy to moim, czy to też mojego zespołu, jest mój zespół, bo nie ulega wątpliwości, że w skali EUWIKA jesteśmy lekko odmienni. Moim największym osiągnięciem sądzę, że jest zbudowanie zespołu, który jest kompletny i który jest bardzo samodzielny, więc satysfakcję mam ogromną, kiedy bez mojej ingerencji projekty się toczą ku zadowoleniu klientów, kiedy ludzie cieszą się tym, co wytworzyli, tym, jak zostało to uruchomione, jak to funkcjonuje i działają tak, że nie przynosi im to nadmiernych stresów. Nie mówię, że zero. Odrobina stresu moim zdaniem jak najbardziej wskazana. Od strony takiej projektowej, gdyby na to popatrzeć, to wszelka automatyzacja, wszelka robotyzacja i współpraca naszego oprogramowania bezpośrednio z rozwiązaniami sprzętowymi to uważam za sukces. EUWIK wydaje się być dobrym wyborem z wielu względów. Podchodzimy do tematu w pełni profesjonalnie, sumiennie, z wysoką jakością, starannością, a czasami przekraczamy nawet oczekiwania klienta. Na pewno doświadczenie z wieloma branżami, z którymi współpracowaliśmy, daje nam przewagę na rynku. Podobnie różnorodność sposobów działania, zarządzania, budowania zespołu daje nam możliwość wybrania sobie grupy ludzi, z którą chcemy pracować, która najbardziej odpowiada nam mentalnie, osobowościowo, czy też po prostu podoba nam się ich styl pracy. Myślę, że warto współpracować z nami z racji wiedzy domenowej, jaką posiadamy. Dzielimy się nią z naszymi klientami i wspólnie z klientami wypracowujemy najlepsze rozwiązania. Czyli podsumowując, nie jesteśmy zespołem, który tylko i wyłącznie zakoduje system, ale który razem z klientem go zaprojektuje i co więcej wdroży w całym ekosystemie, który u klienta istnieje. A jak trzeba, to i mamy do pomocy sąsiednie zespoły, które i tą warstwą sprzętową się zajmują i są w tym naprawdę dobrzy.